Okej, jesteśmy na żywo. Super. Witam serdecznie wszystkich. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o dyskowcach, rozmawialiśmy typowo o akwarystyce. W tym tygodniu również temat wody i zwierząt, które w tej wodzie między innymi żyją. Natomiast porozmawiamy o żółwiach. Naszym gościem jest Mateusz Rawski, doktor inżynier Mateusz Rawski. Mateuszu, przywitaj się, przedstaw, powiedz, czym się zajmujesz. Dzień dobry, ja się zajmuję od ponad 20 lat hodowlą żółwi. Z tego faktycznie dzięki temu, że udało się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu spotkać bardzo przychylne temu tematowi osoby, wyszła praca doktorska, którą obroniłem 2 lata temu. Dotyczyła ona żywienia żółwi wodnoloądowych ze szczególnym uwzględnieniem ich mikroflory przewodu pokarmowego. Na chwilę obecną utrzymuję około 25 gatunków żółwi. Tak naprawdę zajmuję się tym hobbystycznie w chwili obecnej, gdyż głównym tematem moim badawczym są obecnie ryby i ich żywienie, ale te żółwie są cały czas obecne w moim życiu. Super. O rybach dziś nie będziemy rozmawiać, chyba że jako pokarm dla żółwi. Natomiast powiedzmy tak, zacznijmy od historii, którą ja znam, historii, jak naprawdę wyglądała terrarystyka chociażby 20 lat temu pod kątem żółwi. Ja miałem takie pierwsze spotkanie z tak zwanym terrarium dla żółwia, które wyglądało jak taki plastikowy pojemnik długości z 20 centymetrów, miało na środku wysepkę i palemkę do tego i nadawało się idealnie do tak zwanych żółwi miniaturek, wtedy w ogromnych ilościach ściąganych. Te miniaturki, jak pewnie opowiesz, dziś dorosły do sporych rozmiarów, nigdy miniaturkami nie były. Jak dla ciebie to wyglądało? Jak w ogóle ty się zetknąłeś z żółwiami, z tym tematem? Od czego się zaczęło? To znaczy w moim przypadku to zaczęło się tak jak w przypadku wielu osób, po prostu widząc żółwia w sklepie zoologicznym jako dziecko go kupiłem. Od mamy dostałem 5 zł, od cioci 5 zł, żółw kosztował 10, kwota się zgadzała. W domu było akwarium po jakichś innych zwierzątkach, zamieszkał w nim żółw. Niestety problem tego, że żółwie są uważane za niekłopotliwe zwierzęta, za zwierzęta, które nie dorastają dużych rozmiarów, jest stale obecny. Przez wiele lat to, co dominowało na rynku, to były gatunki północnoamerykańskie żółwie, żółtolice, żółtobrzuche, czerwonolice, które były też jako pierwsze ujmowane jako inwazyjne w Europie. I tutaj największym problemem było to, że faktycznie były one sprzedawane jako miniaturki. Były sprzedawane zwierzęta wielkości monety 5-złotowej, niewiele większe. Docelowo one osiągały 25-30 cm niekiedy i to się robił potężny problem. Z tego względu, że już taki 20-centymetrowy żółw, który potrafił w przypadku tych gatunków osiągnąć te rozmiary po 3-4 latach, wymaga 200-300 litrowego zbiornika. Więc to jest zbiornik wielkości, tak obrazowo mówiąc, biurka w dziecięcym pokoju, a najczęściej dzieci niestety były i są nadal opiekunami tych zwierząt. Więc ten problem wychodził przede wszystkim z niewiedzy na temat tego, jak faktycznie będzie wyglądała opieka nad dorosłym zwierzęciem. A jeżeli chodzi o zbiorniki z palemką, do których nawiązałeś, to niestety one były obecne na rynku przez wiele lat. Nadal nadal je czasem znajdujemy w sklepach zoologicznych. Nie jest to dobry zbiornik przede wszystkim ze względu na rozmiary. Żółw z niego wyrasta po kilku miesiącach, ponadto zamontowanie tam filtra, grzałki, prawidłowego oświetlenia jest właściwie niemożliwe. Co więcej, w przypadku tych zbiorników z wysepką, z palemką, wiele żółwi umierało przez to, jak one były zbudowane, gdyż do rozkarmienia młodego żółwia potrzebujemy dość dużo pracy najczęściej. Żółwie,
które były kupowane, najczęściej były świeżo importowane do Polski, bez aklimatyzacji i te zwierzęta były karmione zgodnie z tym, jak ten zbiornik i wyglądał i czasem były też wytyczne sprzedawców zoologicznych, żeby je karmić na takim wgłębieniu, na środku tej wysepki. Niestety te zwierzęta nie wiedziały, że tam jest pokarm, nie wiedziały, że on tam się znajduje i o ile dorosły, przyzwyczajony do takiego karmienia żółw byłby w stanie go pobrać, znieść do wody w pysku i tam połknąć, to takie żółwie nierozkarmione, nie znajdujące tego pokarmu po prostu ginęły z głodu bardzo często. No tak, pokazano tego typu żółwie, znaczy tego typu terrarium było nawet w filmie Rocky. Słynne żółwie słynnego boksera, ponoć ma je nadal, no ale no, rzeczywiście nie było to żadną przyjemnością ani dla tych żółwi. Myślę, że też już z czasem i dla osób trzymających te zwierzęta, bo pewnie było to bardzo możliwe. Ja myślę, że przez te 20 lat, od kiedy ja się z tym zetknąłem, sporo się zmieniło, że jednak i tak wiedza i świadomość ludzi na temat trzymania tych żółwi jest już dużo wyższa i troszeczkę lepiej to wygląda. No na pewno też w sklepach. Sklepy chyba troszeczkę lepiej się już przygotowują merytorycznie pod kątem zwierząt. To już nie są te czasy, kiedy sprzedaje się wszystko i tak jak leci. Natomiast gdybyś miał dziś tak na spokojnie usiąść z kimś, kto chce zacząć przygodę z żółwiami, może od czego ty byś zaczął? Co ty byś polecił może po pierwsze jako taki pierwszy gatunek żółwia, a po drugie w jaki sposób dana osoba miałaby go utrzymać? Po pierwsze, jeżeli chodzi o gatunek, no to w tej chwili jesteśmy już w bardzo dobrej sytuacji, bo na takim ogólno pojętym rynku terrorystycznym w Polsce możemy znaleźć kilka gatunków, które nie osiągają dużych rozmiarów. Przede wszystkim są to żółwie wonne, czy chociażby afrykańskie żółwie bokoszyjne, takie jak Pelomedusa subrufa. Niestety to, co się bardzo często pojawia na wszelkiego rodzaju forach internetowych, grupach facebookowych związanych z żółwiami, to jest niestety fakt taki, że nadal są importowane do nas żółwie osiągające duże rozmiary. Więc przede wszystkim należy wiedzieć, jaki gatunek się kupuje i pod gatunek konkretny wyszykujemy wtedy terrarium. I to są bardzo zróżnicowane tak naprawdę zbiorniki. Najlepiej jest kupić też żółwia, który przynajmniej ma około pół roku do roku, co w sklepach zoologicznych tak naprawdę jest trudne. Z tego względu, że odchów młodych żółwi to jest zupełnie inna skala potrzeb, zupełnie inna skala obserwacji niż opieka nad żółwiem podchowanym, który będzie miał kilkanaście centymetrów, czy kilka chociaż centymetrów więcej niż w momencie wyklucia, który jest rozkarmiony i nie będzie on też sprawiał tak dużych problemów, jeżeli jest w dłuższym okresie po imporcie lub jest po prostu zaaklimatyzowany w naszych warunkach. Też musimy zwrócić uwagę na to, żeby nie były to zwierzęta po pierwsze inwazyjne, czyli nadal możemy spotkać już co prawda powiedzmy, że drugim obiegu żółwie takie jak żółtolice czy czerwonolice żółtobrzuche, do których legalnego posiadania potrzebujemy zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Takie zwierzęta w tej chwili powinny się znajdować, jeżeli tracą właściciela, jeżeli ktoś się nie może nimi opiekować dalej, powinny się tak naprawdę znajdować w azylach, których niestety w naszym kraju brakuje. To, co przede wszystkim polecił, to spędzić na spokojnie pierwsze 3 miesiące chęci posiadania żółwia z książką i internetem, może internetem w trochę mniejszej skali, przygotować się do tego merytorycznie, wiedzieć, jakich realnie rozmiarów dorasta to zwierzę, jaka jest jego dieta i w naturze i co możemy zapewnić mu w niewoli i dopiero wtedy zacząć szukać żółwia. I najlepiej by było, gdyby to był żółw wykluty w niewoli, nie mówię konkretnie, że w Polsce, ale otwarty tak naprawdę rynek europejski sprawia, że nie jest problemem znaleźć żółwia wyklutego w Niemczech, Republice Czeskiej czy innych graniczących z Polską krajach i tego żółwia po prostu
od hodowcy kupić. Tak naprawdę jest najlepiej samemu pojechać do hodowcy, zobaczyć to zwierzę, jak ono wygląda w momencie zakupu, mieć też kontakt z osobą, która realnie ten gatunek utrzymuje. No okej. A co jeżeli chodzi o, powiedzmy, osprzęt? Czy ten osprzęt, powiedzmy, taki typowo akwarystyczny, czyli filtracja, nie wiem, kubełkowa czy kaskadowa, sprawdza się w przypadku żółwi? W przypadku żółwi najlepiej sprawdzają się filtry kubełkowe, szczególnie w przypadku dużych zbiorników już dla dorosłych zwierząt. Tak naprawdę tutaj nie mamy do czynienia z czymś takim jak zbyt duży filtr, z tego względu, że jeżeli pomyślimy o obciążeniu filtrów, to są to obciążenia, w jakich w akwarystyce nie stosujemy. W 200-300 litrowym zbiorniku nikt by nie umieścił kilogramowego karpia. Tymczasem to jest taki standardowy zbiornik dla dorosłego żółwia, a tak naprawdę w wielu przypadkach, obserwując to, jak te zwierzęta są utrzymywane przez amatorów, to jeżeli jest 200-300 litrów zapewnione dla dorosłego żółwia, to już należy się cieszyć po prostu. Jeżeli chodzi o odprzęt, to przede wszystkim tu musimy zwrócić uwagę na dużą wydajność filtracji. W przypadku ogrzewania, to konieczna jest dla części gatunków grzałka akwarystyczna. Ustawiamy ją na termostacie dogrzewanym do zadanej temperatury. Osobną kwestią jest też to, że w przypadku żółwi też dogrzewamy część lądową, na której musi się znaleźć promiennik ciepła. Czasem są to też promienniki UVB, w zależności od tego, jaką ma dietę dany osobnik i jakiego oświetlenia potrzebuje. No właśnie, a czy UV jest wymagane przy wszystkich gatunkach, czy wystarczy go tylko, nie wiem, trochę w jakimś okresie dla niektórych z tych gatunków? Znaczy, ja tu szczerze mówiąc trochę kontrowersyjnie powiem, utrzymując około 25 gatunków, nie stosuję UVB u żadnego. Uważam, że podstawą dostarczania witaminy D3 jest dieta oparta w dużej mierze o komponenty zwierzęce, która zapewnia już jej wystarczającą podaż. I tutaj szczególnie ma to miejsce, jeżeli używamy karm gotowych, które mają już w sobie zawarte premiksy mineralno-witaminowe i w tych karmach najczęściej poziomy witamin są wystarczające. W mojej opinii UVB dla żółwi typowo mięsożernych nie jest wymagane. Okej, to powiedz, bo kiedyś tak dużo mówiło się o tym, że tak naprawdę to UVB stymuluje przyswajalność wapna przez zwierzaki. Jak to tak, czy to rzeczywiście nie do końca, jeżeli ty twierdzisz, że nie, to być może i nie, natomiast naukowo jest to potwierdzone, czy jednak... Pod kątem całego tutaj mechanizmu fizjologicznego, czyli stymulacji skóry do wydzielania witaminy D3, która bierze istotną rolę we wchłanianiu wapnia, jest to jak najbardziej poprawne, jak najbardziej prawidłowe. Tak naprawdę jednak UVB nie jest rozwiązaniem na wszystko i więcej widziałem, szczerze mówiąc, żółwi, które miały UVB i kiepską dietę z problemami metabolicznymi, niż takich, które miały dobrą dietę i nie miały żadnego UVB w swoim życiu w zbiorniku. Tak naprawdę ja się zacząłem zajmować żółwiami, kiedy na polskim rynku nie było tego typu świetlówek. I uważam, że jesteśmy w stanie hodować żółwie bezproblemowo, bez sztucznych źródeł promieniowania UVB. Jednakże jeżeli ktoś nie jest tak naprawdę pewien, czy jest w stanie odchować zwierzę w sposób prawidłowy bez promieniowania UVB, to jest oczywiście lepiej, jeżeli taki promiennik się znajduje w zbiorniku. No, rozumiem. Wiesz co, jeżeli już poruszyliśmy kwestię żywienia, mamy tutaj też pytania zadane przez różne osoby i jest tutaj pytanie, tutaj pan Igor Sikora zapytał, jak wygląda kwestia karmienia żółwi ślimakami lądowymi?
wiem, że nie można karmić ślimakami, które nie mają skorupek, ale czy innymi niechronionymi, jak na przykład wstężykami, czy można tym karmić? Jakie jest twoje zdanie? W mojej opinii, jeżeli hodujemy zwierzęta w niewoli, to jakakolwiek forma pokarmu pozyskanego z natury stanowi dla nich tak naprawdę zagrożenie. Możemy tutaj mówić o tym, że różne ślimaki czy inne pokarmy pozyskane typowo z natury będziemy przemrażać, czy jakkolwiek inaczej je teoretycznie oczyszczać z możliwości wystąpienia w nich pasożytów czy patogenów. Jednakże to jest tak naprawdę możliwość sprowadzenia sobie do zbiornika kolejnej partii pasożytów. Niestety to bywa dość duży problem u żółwi wodnoloądowych, a większość tych zwierząt nie jest odrobaczana przez właścicieli regularnie. W mojej opinii, jeżeli już stosować ślimaki w formie świeżej, to najlepiej jest to zrobić w postaci ślimaków hodowanych. Najczęściej są to ślimaki olbrzymie, achatiny i tutaj jak najbardziej młode się nadają, są świetnym źródłem białka, świetnym źródłem wapnia, ale no takie ślimaki, które pochodzą bezpośrednio ze środowiska naturalnego, dla mnie są tematem, który powinien być poruszany jak najrzadziej i z taką większą rezerwą. Po pierwsze ze względu na zagrożenie zdrowotne dla tych zwierząt, a po drugie ze względu na to, że po prostu takie ślimaki pozyskując też na mniejszą lub większą skalę niszczymy przyrodę. Okej, a jak wygląda z rybami? Oczywiście jako pokarmem? W przypadku ryb w ostatnich latach dość mocno się demonizuje tutaj ryby karpiowate ze względu na zawartość tiaminazy, czyli enzymu rozkładającego witaminę B1. Jednakże, żeby to wywarło negatywny wpływ na zdrowie żółwia, to tak naprawdę byśmy musieli stosować wręcz monodietę opartą o ryby karpiowate przez długi okres. Jeżeli spojrzymy na to pod kątem prawidłowej diety żółwia, to jak najbardziej ryby w niej się mogą znajdować, czy nawet powinny, jednakże też musimy zwrócić uwagę na to, żeby to były całe ryby, ze szkieletem, z wnętrznościami, ryby z łuskami, pełen po prostu cały organizm, z tego względu, że nawet mięso rybie, ale filetowane, też jest dla żółwia zupełnie nienaturalne, jest źródłem białka bardzo dobrym, ale nie wnosi ze sobą żadnych właściwie składników mineralnych, dodatkowo też nie jest to pokarm, który możemy stosować na dłuższą metę. Także jeżeli podajemy ryby, jak najbardziej, ale w całości niewielkie gatunki, nie obawiamy się aż tak bardzo ryb karpiowatych i co więcej, w przypadku żywienia rybami też możemy stosować gatunki, które możemy utrzymywać z żółwiami. W wielu akwariach z żółwiami, nawet w tym za mną, w tej chwili widać pływające gupiki. I tutaj zachodzi pewien rodzaj równowagi między tymi zwierzętami. Żółwie czasem na gupiki polują, co jest dla nich dodatkową świetną stymulacją, co jest też tutaj elementem poprawiającym ich formę, kondycję, a dodatkowo mamy, można powiedzieć, że służbę sanitarną, która odżywia się niezjedzonymi resztkami, czy też odchodami żółwi i pomaga nam w utrzymaniu porządku w zbiorniku. No widzisz, to miało być moim następnym pytaniem, ale już odpowiedziałeś. Także powiedz może jeszcze, mówiłeś też o gotowych produktach. Jak to wygląda Twoim zdaniem? Jak wygląda podawanie takich gotowych granulatów, konkretnie przygotowanych przez żółwie? Jak to wpływa według Ciebie na ich wzrost i kondycję? W mojej opinii nie ma z tym najmniejszego problemu. Wiem, że to jest pogląd trochę kontrowersyjny z tego względu, że przez wiele lat karmy gotowe były uważane za największe zło, jakie można żółwiom wyrządzić. Tymczasem, tak jak się dokładniej przeanalizuje to, co się działo w latach poprzednich i doprowadziło do takiego poglądu, to była monodieta oparta najczęściej o gamarus i mięso z kurczaka.
Niestety mięso drobiowe było tutaj podawane w formie filetów, więc nie był to kompletny posiłek dla żółwia. Gamarus był pokarmem również łatwo dostępnym, więc też stanowił jedną z podstaw diety. A obok tego znajdowała się najczęściej na półce przy akwarium jakaś karma gotowa i niestety te karmy były oskarżane o całe zło, jakie się żółwiom przydarzało pod kątem chorób metabolicznych. W mojej opinii karmy gotowe sprawdzają się bardzo dobrze. No, w mojej hodowli około, myślę, że 95% pokarmu stanowią na chwilę obecną. I to, jaki mamy obecnie rynek karm nie tylko dla żółwi, ale też dla ryb, z tego względu, że tutaj bardzo dużo karm, które stosuję, są to karmy przeznaczone tak naprawdę dla ryb, pozwala nam na ułożenie dość dobrej, stabilnej diety dla większości gatunków żółwi. Co więcej, tutaj możemy też, karmiąc gotowymi pokarmami, w pewien sposób przemycić też materię roślinną, która nie jest chętnie zjadana przez żółwie, w postaci gotowych karm opartych w dużej mierze o rośliny. I to jest też świetna opcja dla dorosłych żółwi z rodzaju trachemys, które w swoim życiu przechodzą przemiany z młodego drapieżnika do dorosłego niemalże roślinożercy, czy też dla żółwi z rodzaju pseudemys, które właściwie przez większą część swojego życia są roślinożerne. Rozumiem, ale uważasz, że nie wiem, bez problemu przyjmują granulaty, roślinne granulaty takie typowe dla ryb? Czy nie są one dla nich za małe? To znaczy, jeżeli chodzi o rozmiary granulatu, no to tutaj musimy to dopasować do rozmiaru też żółwia, ale bardzo dużą rolę odgrywa tak naprawdę przyzwyczajenie i żółwia, i tak naprawdę właściciela. Jeżeli pokarm nie zostanie zjedzony kilkukrotnie, najczęściej właściciel zaprzestaje jego podawania. Tymczasem najlepszą drogą to jest po prostu cierpliwość. Z moich obserwacji wynika, że nowe rodzaje pokarmów niekiedy zaczynają być akceptowane dopiero po miesiącu. Więc podawanie ich powiedzmy, że na początku w mieszaninie z pokarmami już akceptowanymi też jak najbardziej się sprawdza, a należy po prostu być cierpliwym. Z tego względu, że też żółwie wybierają instynktownie pokarmy bardziej kaloryczne, bardziej białkowe, i mając do wyboru pokarm roślinny, a mogąc, powiedzmy, że w cudzysłowie odczekać kilka godzin i też będąc później nakarmione pokarmem wysokobiałkowym, bardzo chętnie poczekają w niektórych przypadkach. Musimy pamiętać o tym, że żółwie się, co prawda nie są zwierzętami inteligentnymi, ale się uczą powtarzalnych zachowań. Więc jeżeli przy akwarium się znajduje człowiek, one będą żebrały o pokarm. Jeżeli po tym, jak nie zjedzą pokarmu, który my chcemy im podać, podamy im pokarm, który one chętniej przyjmują, to się wyuczą też tego, żeby nie przyjmować tego pokarmu. Więc przede wszystkim cierpliwość i należy pamiętać, że to my decydujemy o tym, co zwierzęta jedzą, a ich w cudzysłowie wola nie jest tutaj sprawą decydującą. Okej, rozumiem. Wiesz co, ponieważ już sporo czasu nam minęło, a mamy tu jeszcze kilka pytań. Mam tutaj pytanie od pani Darii. Jest coś takiego jak proporcja wielkości żółwia, na przykład długość karapaksu do jego wagi. Jak rozpoznać nadwagę lub niedowagę żółwia? Jak bezpiecznie utuczyć lub odchudzić naszą skorupkę? To jest temat dość ciężki w przypadku niektórych gatunków, z tego względu, że są gatunki, które mają tendencję, co tu dużo mówić, do otyłości, szczególnie w przypadku żółwi o dość mocno mało ruchliwym trybie życia, takich jak pelomeduzy, peluzjosy, żółwie jaszczurowate, sępie. Te żółwie się bardzo łatwo odpuszczają, z tego względu, że ich aktywność jest niewielka, a równocześnie zdolność do pobierania pokarmu bardzo duża. Jeżeli chcemy ocenić kondycję żółwia, przede wszystkim go oglądamy pod takim kątem, czy on się, mówiąc kolokwialnie, nie wylewa z pancerza. Jeżeli mamy do czynienia z tym, że dookoła nóg, dookoła głowy, dookoła ogona obserwujemy takie, powiedzmy, że
bardzo obłe poduszki z tkanki miękkiej, to mamy już tutaj duże podejrzenie, że żółw jest otyły. Jednakże to też mogą być problemy związane z niewydolnością wątroby czy nerek, więc jest to tym bardziej, można powiedzieć, że motywacja do tego, żeby odwiedzić lekarza weterynarii. Jeżeli iść tutaj w naukowe podstawy, to kilka lat temu, w 2014 roku, byłem współautorem pracy dotyczącej właśnie otyłości u żółwi bokoszyjnych i tam się okazało na podstawie badań żółwi, które są hodowane w Polsce, że no już mamy do czynienia z tym, że ponad 20% zwierząt utrzymywanych w niewoli możemy uznać za otyłe. Jeżeli chodzi o odchudzanie żółwia, przede wszystkim musimy to zrobić my. Musimy zadecydować o tym, że żółw je w takich okresach, w takich odstępach czasu, o jakich my zadecydujemy, i też jaka powinna być dawka pokarmowa. Tak naprawdę im starsze zwierzę, tym też rzadziej je karmimy, więc nie możemy podchodzić do tego w taki, można powiedzieć, że ssaczy sposób, że te zwierzęta są głodne, że one muszą jeść codziennie. Młode zwierzęta mniej więcej do pół roku karmimy faktycznie codziennie, możemy zrobić 1 dzień głodówki w ciągu tygodnia, powyżej pół roku do mniej więcej 2 lat co drugi dzień, później przechodzimy na karmienie raz, 2 razy w tygodniu. I to tak naprawdę tutaj zapewnia nam dobrą kondycję tych zwierząt. Ponadto też warto pamiętać o tym, jaką objętość pokarmu, czy jaką proporcję pokarmu do masy ciała zwierzęcia powinniśmy stosować. Jeżeli chodzi o pokarmy świeże, no to tutaj nie przekraczamy 3-4% masy ciała, więc możemy dosłownie nakarmić żółwia z miarką, zważyć zwierzę raz w miesiącu, odmierzyć, ile będzie mniej więcej wynosiła porcja 2-3% pokarmu dla niego i taką porcją pokarmu go w każdym posiłku karmić. Jeżeli nie chcemy tego robić w sposób matematyczny, to tak najprościej jest 1 posiłek, żeby to było połowa tego, co żółw jest w stanie zjeść w ciągu tego posiłku, więc ograniczamy go o połowę w stosunku do pobrania do woli, lub też podajemy porcję pokarmu świeżego nie większą od głowy żółwia, już tak bardzo obrazowo mówiąc. Jeżeli chodzi o karmy gotowe, no to tutaj mamy do czynienia z bardzo wysoką suchą masą. O ile w pokarmach świeżych mamy do czynienia z 20-30% suchej masy, a reszta to jest woda, to w przypadku karm gotowych wody jest najczęściej mniej niż 10%. Dlatego tą proporcję dzielimy przez 3, przez 4 i jeżeli posługujemy się karmami gotowymi, nie podajemy tutaj więcej niż 1% masy ciała w trakcie jednego posiłku. No to rzeczywiście wymaga to troszeczkę przeliczenia u swojego zwierzaka, ale pewnie się opłaca. Natomiast zawsze pozostaje ten moment, kiedy przechodzimy obok terrarium, a zwierzę podpływa i czeka na jedzenie. I to chyba zawsze jest największy problem u każdego. Podobny problem mają akwaryści, przekarmiając później swoje ryby. Przejdźmy jeszcze do kolejnego pytania. To również od pani Darii. Istnieje ryzyko przegrzania się żółwia zarówno pod lampą lub latem w nagrzanej wodzie w akwarium. Jak rozpoznać, że coś jest nie tak? W przypadku wszystkich zwierząt istnieje możliwość przegrzania. Musimy pamiętać o tym, że żółwie są zwierzętami zmiennocieplnymi i ich temperatura ciała jest zależna od temperatury otoczenia. Jeżeli nam jest za gorąco, pocimy się. Żółwie nie mają takiego mechanizmu. W przypadku gadów musimy pamiętać, że one będą próbowały wtedy znaleźć jak najchłodniejszy punkt, więc jeżeli jest to zbyt ciepła część lądowa, nie będą na nią wychodziły. Jeżeli woda jest zbyt ciepła, a są w stanie znaleźć ochłodzenie na części lądowej w jakimś punkcie, to nie będą one próbowały właściwie schodzić do wody. To, o czym musimy pamiętać, żeby zwierzęta miały dostęp do gradientu temperatur.
Dla większości pospolitych gatunków zakres temperatur między 25 stopni a 35 w zbiorniku, jeżeli będziemy mieć do czynienia z takim zakresem, nie będziemy mieć większych problemów. Mówimy tutaj o około 30-35 stopniach pod promiennikiem. Oczywiście część lądowa musi być na tyle duża, żeby zapewnić też tą gradację temperatur, żeby żółw miał miejsce, w którym się wygrzewa, ale też w którym po prostu odpoczywa. Natomiast woda powinna być o około 2 do 5 stopni, najczęściej zimniejsza od części lądowej. Musimy pamiętać, że dla większości żółwi należących do Emydidae, do żółwi błotnych, czyli wszelkiego rodzaju żółwie z rodzaju pseudemys, żółwie czerwonolice, żółtolice, optimum termiczne będzie w granicach około 28 stopni, więc to jest dla nich temperatura, która im nie będzie zagrażać. Natomiast to, co jest najgroźniejsze w przypadku sprzętu tutaj ogrzewającego zbiornik, to nie jest nawet samo przegrzanie zwierzęcia, co bardzo duża różnica temperatury między częścią lądową a wodą. Generalnie nie powinna ona przekraczać 10 stopni z tego względu, że rozgrzane zwierzę trafia później do wody, która jest o 10 stopni zimniejsza. Bardzo łatwo w ten sposób wywołać zapalenie płuc u żółwi. Ciekawe. Ja mam nadzieję, że w naszych warunkach klimatycznych i tak woda chyba nie ogrzewa się powyżej 30-35 stopni. Tu jedyna opcja, jaką jestem w stanie w tej chwili tak sobie zobrazować poza awarią grzałki, to jest opcja utrzymania żółwia na zewnątrz w jakimś bardzo płytkim zbiorniku, w którym woda się nagrzewa, a zwierzę tak naprawdę nie ma możliwości ucieczki. Więc jest to faktycznie w takich warunkach możliwe. W akwarium, o ile grzałka działa prawidłowo lub tej grzałki też dla części gatunków nie stosujemy tak naprawdę, to tego problemu nie ma, zwierzę zawsze będzie w stanie się schłodzić w wodzie. No właśnie, poruszyłeś jeszcze tutaj kwestię trzymania żółwia poza, powiedzmy, terrarium, poza domem, czyli gdzieś tam w jakimś oczku wodnym na przykład. Czy jest to dobrym rozwiązaniem? Czy takie oczko musi być odpowiednio zabezpieczone? Jest to dobre rozwiązanie pod kątem dobrostanu żółwia. Musimy pamiętać o tym, że takie oczko musimy zabezpieczyć przed jego ucieczką. Przed tym, że on będzie próbował z oczka wyjść w celu czy wygrzania się, czy też w przypadku dorosłych samic poszukiwania miejsca na lęgowiska. I jeżeli oczko nie będzie zabezpieczone, to taka dorosła samica w celu poszukiwania miejsca do złożenia jaj jest w stanie się oddalić od wody o około 2-3 km. W wielu przypadkach już do niej nie wróci z tego względu nawet, że po drodze może zostać potrącona przez samochód, złapana przez jakieś drapieżniki, więc takie zwierzę stracimy. Pod kątem dobrostanu i fizjologii żółwi dla większości gatunków jest to bardzo dobre. Ja szczerze mówiąc preferuję zbiorniki, powiedzmy, że bardziej izolowane, różnego rodzaju plastikowe czy laminatowe zbiorniki, gdzie mamy większą kontrolę i nad jakością wody, i nad tym, co się ze zwierzęciem dzieje. A czy trzymając żółwia poza domem istnieje również ryzyko nie tyle ucieczki, co narażenia go, powiedzmy, na atak, nie wiem, kotów czy innych zwierząt? Czy mamy jakiegoś, powiedzmy, też wyspecjalizowanego wroga żółwi w Polsce? W przypadku wrogów żółwi wyspecjalizowanych, no to tutaj z danych mówiących o żółwiach błotnych wiemy, że polowały na nie i polują wydry w bardzo sprawny sposób. Żeby kot czy inny drapieżnik, takiego, których możemy spotkać w mieście czy na przedmieściach, zaatakował żółwia, to zwierzę musi opuścić wodę, więc tutaj kolejna kwestia zabezpieczenia zbiornika. W momencie, kiedy ja utrzymuję młode zwierzęta na zewnątrz, na balkonie, to mam cały balkon osiadkowany po to, żeby nie był w stanie kilkunastugramowego żółwia żaden ptak upolować, czy żeby to zwierzę po prostu miało też mniejszą szansę ucieczki. No, to fakt. Wiesz co, mam tutaj jeszcze jedno takie pytanie, akurat dosłownie przed chwilą się pojawiło. Czy da się określić wiek żółwia po wyglądzie, czy w inny sposób? W jaki sposób można określić
Tutaj akurat jest żółw czerwonolicy podany. No tutaj w przypadku żółwi wygląd nie zawsze ma wiele wspólnego z wiekiem. Nie rozpoznajemy jak drzewo po słojach, tak? Nie. To by było możliwe, to jest możliwe dla młodych żółwi, które żyją naturalnym cyklem. Dla żółwi błotnych chyba do 5 roku podejmowano się prób oznaczania w ten sposób wieku. Natomiast z czasem te przyrosty na pancerzu ulegają zatarciu w przypadku starszych przyrostów, a co więcej w niewoli my mamy do czynienia z kilkoma skokami wzrostu w ciągu roku najczęściej. Więc te powiedzmy, że pierścienie przyrostów nie dają nam wiarygodnej informacji. Tak naprawdę do dobrego określenia wieku żółwia trzeba tutaj dużo doświadczenia i wtedy szacujemy, powiedzmy, że z takim limitem, że może to zwierzę mieć 5 lat mniej, 5 lat więcej i jesteśmy w stanie to ocenić u dorosłych nawet zwierząt, natomiast u młodych dość często przyrosty nam dają pewną tutaj skalę, chociaż też przyrosty są zależne od warunków, w jakich zwierzęta są utrzymywane, z tego względu, że tak jak obserwuję zwierzęta, które ode mnie z hodowli trafiły do nowych domów, to niekiedy mamy do czynienia z tym, że żółwie z tego samego lęgu u części hodowców są 2 razy większe niż u innych, co też tak naprawdę nie jest do końca ani prawidłowe, ani też nieprawidłowe, z tego względu, że żółwie teoretycznie powinny rosnąć powoli. W mojej opinii one przede wszystkim powinny rosnąć prawidłowo. Jeżeli rośnie szybko, ale mineralizacja pancerza jest niezaburzona, nie mamy do czynienia z żadnymi zmianami krzywiczymi, z żadnymi objawami niedoborów, nie jest to nic, co by było szkodliwe. Okej, to przejdziemy do jeszcze jednego pytania, bo jeszcze tych pytań mamy tutaj, w sumie już mówię 2, przynajmniej na razie. Istnieje szansa, że żółw gatunku Nauremis revesi, nie wiem, czy dobrze wymówiłem, wiek około 1,5 roku, obecnie o karapaksie długości około 7 cm wyrośnie na dużego żółwia? Istnieje. Mówimy tutaj o żółwiu chińskim, o jednym z popularniejszych obecnie gatunków. Jest to gatunek o niesamowitej zmienności morfologicznej. Jest to gatunek, który przez pewien czas był w Polsce promowany jako niewielki gatunek żółwia, który nadaje się do akwariów w domu w taki sam sposób jak chociażby żółw wonny Sternterus odoratus. Tymczasem w przypadku żółwi wonnych, żółwi chińskich mamy do czynienia z osobnikami, które w tym samym wieku potrafią mieć 100 gramów, a w tym samym wieku też mogą mieć około kilograma. Z tego względu, że jego różne populacje, jeżeli spojrzymy na mapę występowania, występują od klimatu właściwie umiarkowanego po klimat subtropikalny. I to skutkuje różnymi rozmiarami tych zwierząt. One trafiają do nas z ferm w Azji, gdzie tak naprawdę nie utrzymywane one są w sposób purystyczny pod kątem pochodzenia, tylko są utrzymywane, aby produkować dużą ilość młodych, więc tam szczególnie duże samice są preferowane. W przypadku żółwia, który ma obecnie około, chyba ty mówiłeś, że około roku i 7 cm, tak? Tak. No to jest powiedzmy, że taki przeciętny... Przepraszam, 1,5 roku, 7 cm. To jest taki powiedzmy, że przeciętny przyrost dla żółwia chińskiego, ale też u żółwi występuje mechanizm kompensacji wzrostu, podobnie zresztą jak u ryb. Jeżeli zwierzę przez jakiś czas chorowało, czy było w gorszych warunkach środowiskowych, to jest ono w stanie później ten wzrost nadgonić. Z tego względu przewidywanie tutaj, jak duży będzie żółw pochodzący z fermy w Azji, jest bardzo ciężkie. Jeżeli będzie to samiec, to powiedzmy, że on nie przekroczy 12 cm. Jeżeli jest to samica, możemy się spodziewać wszystkiego pomiędzy 12 a 20 cm. No, czyli również w kwestii żółwi Azja słynie z mieszania, może nie tyle gatunków, to powiedzmy jakoś blisko spokrewnionych ze sobą. No, w chwili obecnej to jeszcze mieszanie gatunków tam zachodzi na bardzo dużą skalę, jeżeli spojrzymy na fermy produkujące żółwie z rodzaju Pseudemus, które też są bardzo popularne obecnie w handlu.
I mamy do czynienia z sytuacją taką, że trafiają do handlu hybrydy Pseudomys concinna, Pseudomys nelsoni. W przypadku hybryd pomiędzy gatunkami pojawia się dość często zjawisko heterozji, czyli tak zwanej wybujałości mieszańców. Takie hybrydy osiągają bardzo często rozmiary większe niż gatunki rodzicielskie, więc w przypadku hybryd możemy mieć do czynienia z osobnikami, które przekroczą 40 cm, 5 kg masy ciała i są tak naprawdę nieprzewidywalne pod kątem wzrostu. Zdarza się, że takie zwierzę po 9 miesiącach od chowu osiąga 20 cm, czyli tyle, ile 10-letni żółw czerwonolicy. No to rzeczywiście. Chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, ponieważ wcześniej było pytanie o wiek, o określenie wieku żółwia. Nie wszyscy pewnie mają świadomość co do długości życia takich żółwi. Gdzieś tam mówi się, że bywają gatunki żółwi, które bardzo, bardzo długo żyją. Jak to wygląda w przypadku, powiedzmy, żółwi trzymanych w niewoli, konkretnie takich, jakie ty posiadasz? Jeżeli chodzi o żółwie wodno-lądowe, to tutaj najczęściej mówimy o górnej granicy wieku 30-40 lat. Tak naprawdę i w naturze, i w niewoli tej granicy wieku dożywa dosłownie kilka procent, jeżeli nie poniżej procenta zwierząt. W większości przypadków mają one potencjał, żeby żyć co najmniej 20 kilka lat. Jednakże bardzo mało jest danych, które by mówiły o konkretnych osobnikach odchowywanych od wyklucia do naturalnej śmierci w jednym miejscu, gdzie by to było dobrze udokumentowane. W przypadku żółwia czerwonolicego rekord, który teoretycznie jest potwierdzony, są to 53 lata. Jeżeli chodzi o chociażby żółwie wonne, to w mojej hodowli znajdują się osobniki Sternoterus minor, które mają co najmniej 30 lat, przeżyły jednego ze swoich właścicieli i są to osobniki, od których ja uzyskuję przechówki, więc są to osobniki jeszcze w pełni sił. Patrząc na inne przykłady, no to chociażby samiec Emydura subglobosa, od którego uzyskuję, który jest ojcem całego potomstwa klującego się w mojej hodowli, on został przeze mnie pierwszy raz zobaczony jako dorosły osobnik w 2006 roku. Do mnie trafił w 2017, właściwie bez przyrostu, od tamtego czasu nie przyrósł, a nadal się rozmnaża. Więc mamy tutaj do czynienia z osobnikiem, który w mojej opinii ma co najmniej 30 lat i nie widać jeszcze tutaj objawów naturalnego starzenia się czy jakichś zmian chorobowych związanych z wiekiem. Także musimy się szykować na co najmniej 20 lat. Czyli kupujmy odpowiedzialnie i myślmy o tym, że kupujemy zwierzę, które będzie z nami przynajmniej 20 lat. Dokładnie. Tutaj tak trochę humorystycznie mówiąc, jak bardzo nie lubię telefonów od osób chcących nabyć żółwia w piątki. Z tego względu, że w soboty się odbywają urodziny dzieci. I wtedy słychać opowieść o odpowiedzialnym 9-latku. No, bardzo często wtedy pada pytanie, a co syn czy córka będzie robiła w wieku lat 42-3, bo wtedy jeszcze żółwia będzie miała ze sobą. I niestety temat się trochę urywa. No tak to bywa. Mamy tutaj jeszcze jedno pytanie. Hanna Śliwińska. Mam żółwia czerwonolicego, który ma 22 lata. Pani tutaj ma przynajmniej wiedzę, ile czasu już jest on pewnie z nią. Miał to być samiec, ale 10 lat temu zniósł jajka, więc mam od niego od tego dnia żółwicę. W tym roku też zniósł jajka, znaczy zniosła w tym przypadku. Jak utrzymać wodę w akwarium w jak najlepszym stanie, bez filtrów, gdyż te, które posiadam, nie zdały egzaminów. Obecnie mój żółw waży około 300 kg. Jeżeli mamy do czynienia z żółwiem, który waży 300 kg, to zaczynamy od tego, że akwarium dla niego powinno mieć przynajmniej około 300-200 chociaż litrów. W przypadku takiego akwarium żaden inny filtr niż filtry kubełkowe nie zda tutaj egzaminu, z tego względu, że wydajność filtrów wewnętrznych czy kaskadowych jest tutaj po prostu za mała, zarówno pod kątem mechanicznego wyłapywania zanieczyszczeń, jak i też filtracji biologicznej.
W przypadku żółwi tak naprawdę bez filtra jedyną opcją na utrzymanie czystości wody byłby ciągły jej przepływ. I musiałaby być to woda o stałej temperaturze, ciągle przepływająca i wpływająca do zbiornika w otwartym systemie. Tak naprawdę w warunkach domowych jest to niewykonalne. Więc jedyną opcją utrzymania czystej wody jest tak naprawdę duży zbiornik i filtracja przy takim obciążeniu. Czyli to, co powiedzieliśmy wcześniej. Natomiast, powiesz, mamy jeszcze trochę czasu. Chciałbym zapytać o taki temat chyba bardzo drażliwy, mianowicie o temat żółwi, które dostały się do naszego środowiska naturalnego. Ty masz z tym do czynienia, na pewno masz zgłaszane takie żółwie, które gdzieś tam sobie żyją. Powiedz, jak ty uważasz, jaki one mają wpływ, bo to, że przeżywają, to już wiemy, zimują, wiemy, natomiast jaki mają wpływ tak naprawdę na nasze środowisko? Jest to temat bardzo trudny, bo temat, który mimo tego, że mówi się o nim od przynajmniej, myślę, że 20 lat, jest to temat, który nie słabnie, tylko nabiera na sile. I będzie nabierał nadal, jeżeli osoby, które chcą się zajmować żółwiami, będą kupowały żółwie rozmiarów żółwi czerwonolicych, czy chociażby bardzo popularne, wspomniane już wcześniej żółwie z rodzaju pseudenes. Niestety część z tych zwierząt będzie przez ludzi nie mających większej wiedzy terrorystycznej, herpetologicznej ani biologicznej wypuszczana do środowiska naturalnego. Problem ten narasta w dużej mierze przez brak świadomości, więc musimy edukować o tym, że te zwierzęta w naszym środowisku, nawet jeżeli nie szkodzą bezpośrednio żółwiowi błotnemu, bo żeby zaszkodzić żółwiowi błotnemu, to musiałyby go spotkać. A najczęściej są one wypuszczane są one w miastach, gdzie żółwi błotnych nie ma. Chociaż znając przykłady, jak żółwie błotne były utrzymywane razem z żółwiami czerwonolicymi, to zdarzały się pogryzienia takie, że żółw czerwonolicy był w stanie odgryźć błotnemu fragmenty tarczek marginalnych zewnętrznego płatu pancerza, więc może tutaj wchodzić w grę bezpośrednia agresja pomiędzy gatunkami. Dodatkowo żółwie inwazyjne przenoszą szereg mikroorganizmów, które są patogenne nie tylko dla człowieka, ale też są patogenne dla zwierząt żyjących u nas w naturalnym środowisku. No jak wiemy z obecnej sytuacji, między gatunkami wirusy potrafią się przenosić i może to stanowić zagrożenie dla naturalnych populacji. Tutaj chociażby możemy spojrzeć na ryby, którym to będzie zagrażało. Dodatkowym problemem jest to, że w środowisku naturalnym, jeżeli sobie wyobrazimy kilkusetmetrowy staw, to w momencie, kiedy zaczną być do niego wypuszczane żółwie inwazyjne, to mamy do czynienia z trafiającymi do środowiska od razu kilogramowymi lub większymi drapieżnikami najczęściej, które przez mniej więcej 6 miesięcy w roku będą w tym zbiorniku się odżywiały. Więc mamy do czynienia z dużym przetrzebieniem skrzeków, kijanek, ikry, również młodych ryb, więc to będą tutaj elementy problematyczne. Przede wszystkim to, że mamy nowego drapieżnika w środowisku, po drugie patogeny i jeżeli już dojdzie do kontaktu z żółwiem błotnym, to faktycznie może tutaj dojść do fizycznej konkurencji. Badania prowadzone we Francji doprowadziły do wyników bardzo niepokojących, mówiących o tym, że żółw błotny jest w stanie, żółwie czerwonoliców, akurat tam czerwonolice były badane w kontakcie z błotnymi, były w stanie żółwie błotne wypierać z miejsc do wygrzewania, czyli tak naprawdę zagrażały im nie tylko poprzez agresję bezpośrednią, ale też przez zajmowanie niszy środowiskowej. A jak to wygląda, jeśli chodzi o ptaki? Bo to też czasami mówi się o tym, że żółwie są w stanie zjadać ich jaja chociażby podczas okresów lęgowych. Czy jest to prawdą, czy raczej takim trochę mitem? Myślę, że jest to bardziej mit. Żółw sam z siebie jaj z gniazda, nawet będącego na brzegu, wyjadał nie będzie, przynajmniej z takimi przypadkami udokumentowanymi się nie spotkałem. Mogą się zdarzyć przypadki polowania na mniejsze ptaki, bo chociażby żółwie jaszczurowate, których
kilka przypadków wypuszczenia w Polsce obserwowaliśmy, są w stanie upolować ptaka wielkości kaczki. Dorosły żółw czerwonolicy jest w stanie upolować gołębia, który będzie się poił nad zbiornikiem wodnym, więc mimo wszystko jakieś tam zagrożenie dla ptaków jest, ale według mnie jest ono marginalne. Okej, a czy wszystkie, powiedzmy, gatunki, o których wspominałeś, są w stanie przetrwać w naszym środowisku? Chociażby żółw jaszczurowaty? Żółw jaszczurowaty tak. Podobnie wszystkie żółwie z Ameryki Północnej z rodzaju pseudemys, trachemys, chrysemys, bo też żółwie malowane są inwazyjne w naszym kraju, mimo tego, że nie były one sprzedawane nigdy na większą skalę. Też wszystkie żółwie ostrogrzbiete, właściwie rodzaj graptemys, to są żółwie, które zimują w naszym klimacie. Dodatkowo część mułowcowatych, rodzaj kinosternon, czy też sternoterus, te żółwie też są w stanie przezimować w naszym klimacie w większości przypadków. Gatunki, które na pewno nie są w stanie przezimować, są to gatunki afrykańskie, duża część gatunków z południowej Azji, więc tak naprawdę pelomeduzy, peluzjosy, chociażby emydury, one nie będą w naszym klimacie zimowały i niestety, mimo że to może się wydawać okrutne, to jest to bardzo dobre dla naszego środowiska i sprzedaż żółwi niezimujących w naszym klimacie powinna być promowana, gdyż nawet jeżeli one zostaną wypuszczone, nie będą one sprawiały problemu przez szereg lat. Dzisiaj, gdy się łączyliśmy wcześniej, pokazałem Ci żółwicę, która trafiła do mnie na Uniwersytet Przyrodniczy. Ponad 2-kilowy żółw żółtobrzuchy, który w środowisku naturalnym był obserwowany co najmniej 2 lata. W tym roku się go udało odłowić i było to zwierzę naprawdę pokaźnych rozmiarów, codziennie pałaszujące zapewne dość duży fragment naszej fauny i flory naturalnej. A czy są w stanie się rozmnażać u nas, w naszym środowisku? W Polsce jeszcze nie potwierdzono rozrodu. Nie ma potwierdzonego, udokumentowanego rozrodu, jednakże od wielu lat mówi się o znajdowaniu niekiedy młodych osobników, czy też w ciągu ostatnich kilku lat znam przykłady monitoringu gniazd, z których akurat nic nie wyszło. Były to gniazda żółwi najpewniej czerwonolicych, a w tym roku na wiosnę pojawiły się doniesienia udokumentowane fotograficznie pokazujące młode osobniki żółwia, prawdopodobnie czerwonolicego, gdyż ciężko było odróżnić po jakości zdjęcia, czy był to czerwonolicy, czy żółtolicy, znalezione w otoczeniu zbiornika wodnego. No i osoba publikująca ten post była bardzo szczęśliwa, że ten żółw został uwolniony przez nią do środowiska naturalnego i wspomogła przyrodę. No bywa i tak, to jest właśnie... To niestety nie jest temat śmieszny, gdyż chociażby z dzisiejszego dnia pochodzi przykład spod Złotoryi, kiedy to żółw znaleziony przez patrol policji został wypuszczony do stawu nieogrodzonego i zostało to na profilu facebookowym, prawdopodobnie komendy, nie jestem w stanie w tej chwili dokładnie podać, w Złotoryi podane jako jeden z sukcesów. Znaczy, tu jest właśnie ten problem chyba cały czas edukacji, czas edukacji i mówienia głośno o tym tak naprawdę, jakie zagrożenie niosą tego typu zwierzęta dla naszego środowiska i też świadomości chyba tego, czy jeżeli chcemy kupić takie zwierzę, to tak naprawdę czy na pewno damy radę utrzymać je u siebie, bo wiadomo, są osoby, które jednak wejdą na jakieś forum, napiszą: sorry, kupiłem, nie udało się, chcę go oddać, i pewnie znajduje się ktoś fajny, kto wie, jak utrzymać takiego żółwia, jak go zabiera, ale są niestety ludzie, którzy po prostu pójdą nad staw i go wypuszczą, bo przecież w Polsce żyją żółwie, no to też te również powinny tutaj dać sobie radę. Co więcej, nie tylko mogą być wypuszczane żółwie, które są za duże. Z lat 90. pochodzi przykład księdza polonijnego, który wraz z wracającą do kraju polonią amerykańską
przekazywał jaja żółwia jaszczurowatego z pełną instrukcją, jak te jaja inkubować i poleceniem, aby je wypuszczać do środowiska naturalnego w Polsce. Listy to dokumentujące są zachowane, są niekiedy... Są ślady, są dowody. Dobrze. Także prawdopodobieństwo spotkania żółwia inwazyjnego istniało już wcześniej, a co więcej, żółwie takie jak żółw jaszczurowaty mogą u nas występować prawdopodobnie już od dawna, a nie być stwierdzane. Aha, no to mamy tu sporą ciekawostkę. Reasumując, wyszło na to, że przez całe dzieciństwo kreskówki oszukiwały mnie i większość z moich rówieśników, mówiąc, że żółwie da się wykarmić pizzą i nauczyć krzyczeć kałabanga. Okazuje się, że nie jest to takie proste, natomiast da się je na pewno wyżywić fajnymi pokarmami sztucznymi i tak jak powiedziałeś, uzupełniając tą dietę w różny inny sposób. Myślę, że pozostaje nam tutaj podziękować bardzo za tą możliwość rozmowy. Liczę na to, że spotkamy się jeszcze po wakacjach, że pojawią się nowe pytania. Myślę, że sporo osób na pewno cieszy się z tego, że udało się nam porozmawiać, udało się posłuchać tego, co masz do powiedzenia, a masz na pewno bardzo dużo do powiedzenia na ten temat. Dziękuję bardzo za tą rozmowę, za poświęcony czas i do zobaczenia następnym razem. Też dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć. Cześć.